Czołem wszystkim. Przygotowałem dzisiaj krótką recenzję nowego miecza turniejowego od Aureus Swords, który bardzo szybko stał się moim nowym ulubieńcem. Ja nazywam się Kuba Potocki i lubię nakręcać mieczem. Miecz, o którym mówię, to oczywiście Virion, czyli czwarta ewolucja modelu, który nazywa się Aleksander. Zanim zabiorę się za jego recenzję, to popatrzcie sobie na moją pierwszą reakcję tuż po jego rozpakowaniu. Dobrze wyważony, ciągnie do przodu, pomimo olbrzymiej głowicy czuć, że on chce odrąbywać członki. O, już widzę, głowica mi super leży. Rękojeść jest zrobiona pod Irka, więc to nie jest standard. W recenzji trochę o tym opowiem. A teraz dostaniecie parę fotek i parę zbliżeń. Kurde, zajebiona, to jest miecz, naprawdę. To nie jest zabawka, to czuć, że to ma moc. Do wykonywania technik, narzędzie. Ja już do tej pory byłem podekscytowany Aleksandrem III. To jest czwarta wersja Aleksandra. Nazywa się Virion. I kurde, jak tak dalej pójdzie, to za 10 lat będziemy mieli miecze treningowe, które będą zachowywały się jak prawdziwe i będziemy się zabijać. Czekajcie na więcej fot. O, ależ mi się ręce trzęsą. Zajebisty jest. Serio, kurwa. No dobra, trochę przesadziłem z tym odrąbywaniem, bo jak potem sobie porównywałem Aleksandra II do Viriona, no to ten pierwszy zdecydowanie mocniej ciągnął do przodu. To w sumie dość oczywiste, bowiem Virion, którego dostałem do testów, jest wyważony 6 cm od jelca, a Aleksander aż o 3 cm dalej. Więc siłą rzeczy to Aleksandry lepiej rąbią, co niekoniecznie jest pożądane na zawodach sportowych. Tym, co nadaje Virionowi jego mieczowego charakteru, jest rozkład masy, a nie wyważenie. I to właśnie stąd wziął się ten mój banan na ustach, gdy pierwszy raz wziąłem go do ręki. Uczucie trzymania miecza treningowego, sparingowego czy turniejowego, zwał jak zwał, o tak szerokiej klindze jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Nie wiem, czy jakikolwiek inny producent oferuje w tym momencie miecze, które są dopuszczane do turniejów federacyjnych i mają tak szerokie klingi. No jeżeli jestem w błędzie, no to koniecznie poprawcie mnie w komentarzach. Zresztą, tutaj macie porównanie kling Viriona i Aleksandra II. I w przypadku tego pierwszego, klinga zaraz za jelcem ma szerokość 4 cm. Aleksander II w tym samym miejscu klingę ma szerokości 3,5 cm. Mówię oczywiście o szerokości klingi zaraz za tą taką szczątkową tarczą, ponieważ sama tarcza w obu przypadkach jej szerokość wynosi 4,7 cm. Dodam jeszcze, że klinga Viriona zwęża się do punty i w miejscu punty tam jest szerokość 1,5 cm, czyli mimo wszystko mamy cały czas dosyć sporą powierzchnię, która podczas pchnięć ma kontakt z przeciwnikiem. Sporą. Powiedziałbym, że wystarczającą. No dobra, lecimy najpierw po kolei ze wszystkimi parametrami, a na końcu króciutko opowiem Wam, co myślę na temat tego miecza. Długość całkowita nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaiły nas miecze turniejowe Aureusa, czyli jest to pomiędzy 129 cm a 130 cm, w zależności od wykończenia głowicy. Ten konkretny Virion mierzy dokładnie 129,5 cm przy klindze długości 97 cm. O szerokości klingi mówiłem przed chwilą, ale jeszcze dodam, że Virion na całej długości klingi posiada bardzo szerokie zbrocze, które przy jelcu ma szerokość 3 cm. Taki kształt głowni powoduje, że ten miecz tnie powietrze prawie że jak miecz bojowy, nawet pomimo tego słabego wyważenia. Po prostu jego masa rozłożona jest na większej płaszczyźnie i to nadaje mu tego przyjemnego, mieczowego czucia. Niebawem będę go testował na kontakcie, no i już nie mogę się doczekać efektów. Idąc dalej, mamy tutaj standardowy jelec Aureusa, który możemy zamówić też w wersji renesansowej, czyli takiej wygiętej w przeciwnych kierunkach. O Aureusowych jelcach będę jeszcze wspominał przy okazji recenzji Aleksandra II. Nadmienię tylko, że akurat ta linia mieczy posiada bardzo małą tarczę, która powoduje, że klinga przeciwnika, ześlizgując się po naszej klindze, nie zatrzymuje się na tej tarczy, tylko zatrzymuje się przeważnie na jelcu i w
w przypadku niektórych rodzajów chwytu możemy obrywać w palec wskazujący. Na szczęście od jakiegoś roku można zamówić sobie taszkę, dokładnie taką jak w tym Virionie, to jest taka skórzana nakładka tutaj przy jelcu, która teoretycznie powinna lekko blokować tą klingę ześlizgającą się po jelcu, no i tym bardziej chronić nasz palec wskazujący podczas operowania mieczem. Więcej na ten temat opowiem Wam po testach na żywym przeciwniku. Jeżeli chodzi o kształt rękojeści, no to jest on wspólny dla wszystkich modeli Aureusa. To jest akurat Aleksander II, ale Viriony mają ją identyczną. To oplot, oczywiście stalowa żyłka. Ona jest czymś powleczona, jakimś materiałem, dlatego sprawia wrażenie, że to jest żyłka. Dratwa. Natomiast to jest albo miedź, jakiś metal, nie wiem dokładnie co. W każdym razie to jest niezniszczalne, można dostawać wielokrotnie w te rękojeści i nic się z nimi nie dzieje. Czasem się coś zmechaci, tak jak tutaj, ale to są drobiazgi. Najważniejsze, że to się trzyma i jest praktyczne, więc nie ma sensu w ogóle się bawić w jakiekolwiek inne patenty z rękojeścią. No i model Viriona, który dostałem do testów, nie ma tego oplotu. Ten model Irek Nowak, czyli autor całego designu i projektant, zrobił pod siebie. I no miałem wątpliwości, czy nie będzie mi się ta guma, bo ona jest dosyć twarda, wbijać w dłonie, czy nie będą się robić odciski. No i powiemy, że nic takiego nie miało miejsca. Co więcej, jest to chyba najwygodniejsze rozwiązanie, najwygodniejsza rękojeść, jaką miałem w łapach. Jest bardzo miła w dotyku. Pytanie, jak będzie się zachowywać na kontakcie, gdy od czasu do czasu zbiera się strzały na rękojeść. Zobaczymy, jak z wytrzymałością wtedy będzie. Jeżeli będzie tak wytrzymała jak ten oplot w standardzie, no to nie mam pytań. To jest doskonałe rozwiązanie. Niehistoryczne, no ale gdyby ludzie w średniowieczu żyli w naszych czasach, no to używaliby też naszej technologii przy wyrobie mieczy i ja akurat nie mam problemu z tym, że coś tutaj jest niehistorycznego, jeżeli świetnie spełnia swoją funkcję. Rozpływałem się nad rękojeścią, to teraz porozpływam się dalej. Bowiem elementem, który zrobił na mnie największe wrażenie, jest głowica. Tutaj mamy tak zwany talar facetowy. Jest to nowy rodzaj głowicy w ofercie Aureusa. Nie widziałem go wcześniej. Widzę go pierwszy raz w Virionie. I już Wam mówię, dlaczego to jest dla mnie tak istotne. Otóż jakieś, nie wiem, w 2012 na zawodach złamałem sobie palec w lewej dłoni, ten najmniejszy. Część z Was pewnie już wie. On wygląda w tej chwili tak. On się nie zrósł. Miałem kilka zabiegów, wszystkie nieudane. Spartaczyli mi robotę w szpitalu. To jest drugorzędna sprawa. I teraz ja bardzo lubię głowice ogólnie, talary, prawda? I niektóre talary mam z nimi problem, ponieważ są dosyć ostre na krawędziach, tak są wyprofilowane. Jeżeli przez dłuższy czas operuję, na przykład opierając ten połamany palec na takiej głowicy z ostrymi krawędziami, to palec mi potrafi spuchnąć dość znacznie. Przy takim talarze facetowym, w tym konkretnym Virionie, ani razu, pomimo naprawdę długich godzin, gdy machałem nim, żeby go dobrze przetestować, ani razu nie czułem żadnego dyskomfortu w tej mojej lewej dłoni, więc to jest bomba, naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak to wszystko jest dobrze poskładane, skomponowane i jak przyjemnie się tym operuje. Najlepszy miecz treningowy, jaki miałem w rękach. Bez dwóch zdań. Na koniec 3 słowa o wadze, węzłach drgań, COP, pivot pointach i o ugięciu klingi. Waga tego egzemplarza nie odbiega od tego, do czego przywykliśmy już przy całej linii Aleksandrów, czyli jest to poniżej 1,5 kg. Gdy podwiesiłem go na moją taką domową wagę, wynik był równo 1460 gramów. Przy wyważeniu 6 cm od jelca przewaga szybkości Viriona nad wcześniejszymi modelami Aleksandrów jest dość znaczna, a przy tym, co ciekawe, Virion nie jest pozbawiony tego takiego uczucia bezwładności, które wspomaga nakręcanie strzałów. On naprawdę ciągnie dość znacznie do przodu.
To jest po prostu rasowy, szybki miecz, który bez problemu będzie przełamywał wszystkie te filigranowe federy, a jak zetknie się z czymś cięższym, to też bez problemu sobie poradzi. Idąc dalej, węzeł drgańca na klindze mamy około w 1/4 klingi licząc od sztychu i w tej okolicy jest też COP, czyli punkt przekazujący największą siłę na trafiany cel. Jeżeli chodzi o pivot pointy, według mnie standardem zarówno dla mieczy bojowych, jak i treningowych powinno być takie umieszczenie pivot pointów, że ten bliższy pivot point, czyli w momencie, gdy trzymamy za rękojeść przy jelcu, powinien znajdować się idealnie w miejscu, w którym jest sztych lub punta. Natomiast dalszy pivot point powinien znajdować się w 1/3 klingi, minimum w 1/3 klingi, licząc właśnie od sztychu. Ja osobiście lubię, gdy ten dalszy pivot point znajduje się w połowie klingi, ponieważ wtedy dupliren wchodzi w głowę przeciwnika dosłownie jak w masło. To jest moc wtedy. I wiecie co? Jakimś dziwnym trafem, chwytając miecz za głowicę, ten dalszy pivot point znajduje się mniej więcej w połowie klingi. To świadczy tylko o tym, jak dobrze przemyślana jest konstrukcja Viriona. Na koniec zostawiłem sobie ugięcie klingi, ponieważ jest to parametr, którego do tej pory nie mierzyłem i mi jest dosyć ciężko zrobić to precyzyjnie. Dlatego też zrobiłem małe porównanie, żeby mieć taki punkt odniesienia. Porównałem Viriona do Aleksandra II. Tutaj mamy Aleksandra. Będę na niego napierał do momentu, w którym jego klinga ugnie się pod kątem prostym. No i później sobie skonfrontujemy tą moją moc potrzebną do ugięcia jej z Virionem. Jak widać, Aleksander II potrzebuje zdecydowanie większej siły, żeby ugiąć się do tego kąta zbliżonego do 90 stopni. I tu podkreślam, że nawet nie udało mi się uzyskać tego kąta prostego w przypadku Aleksandra II. Jeżeli chodzi o Viriona, nie muszę się nawet specjalnie spinać, żeby tak porządnie pod tym kątem prostym wygiąć mu tę klingę. A to sprawia, że jak na miecz turniejowy, on powinien być bezpieczny dla naszego przeciwnika w momencie, gdy będziemy pakować mu sztychy w klatkę piersiową. Zrobiłem też pomiar na swojej wadze z Biedronki i dla Viriona nacisk potrzebny, aby ugiąć go pod kątem 90 stopni, to 15 kg. Natomiast jak próbowałem to powtórzyć w przypadku Aleksandra II, to przy 17 kg to ugięcie było znaczne, ale było jeszcze daleko do kąta prostego. No i dziad mi się ześliznął z wagi i zostawił takie małe wgłębienie w niej, więc jest o wiele sztywniejszy. Teraz pora na szybkie podsumowanie. Według mnie Virion doskonale wstrzeliwuje się w Aleksandry II i III, które są stworzone z myślą o treningu technicznym, też są ciężej wyważone, a sportowego susza, który jest lżejszy i szybszy, przez co świetnie śmiga na zawodach. Jeżeli cenicie sobie aspekt techniczny walki, a przy okazji potrzebujecie dobrej szybkości na zawody, to Virion da Wam dokładnie to i o wiele więcej. Może to dziwnie zabrzmi, ale żaden inny miecz do tej pory nie wyzwolił we mnie tak głębokich uczuć. Virion już zawsze będzie miał zarezerwowane specjalne miejsce w moim sercu. Polubiliśmy się do tego stopnia, że przy okazji tej recenzji zaprojektowałem nowy wzór koszulki z napisem Be the Virion, który już teraz możecie zamówić w moim sklepie internetowym. Każdy zakup to 10 zł wsparcia dla mojej działalności okołoszermierczej. Jak pewnie zdążyliście już zauważyć, odświeżyłem również swoje logo, tak żeby trochę bardziej przypominało kształt mojej obecnej brody. Dokładnie takie koszulki również są dostępne w sklepie, a tu na zbliżeniu możecie sobie zobaczyć jakość ich nadruku. Na dziś to już wszystko. Jeżeli ta recenzja była dla Was przydatna, to zostawcie mi lajka lub komentarz pod filmem. I nie zapominajcie też odwiedzać mnie na moim Facebooku i Instagramie, gdzie znajdziecie jeszcze więcej materiałów na temat tego miecza i nie tylko. Pokazuję w tę stronę, bo on tam leży poza kadrem. Ja się już odmeldowuję i lecę nakręcać moim ulubionym Virionem. Na razie.